Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o atakach hybrydowych na Polskę ze strony Rosji i ostatnich aresztowaniach, które dokonały polskie służby. Co one oznaczają? Jakiego typu Rosja próbuje przeprowadzić ataki? Co może nam jeszcze grozić? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów. Państwa wsparcie jest niezwykle cenne, nieocenione. Ja bardzo za to dziękuję. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Tam możecie wesprzeć Układ Otwarty. Link do Patronite'a znajdziecie pod nagraniem. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oandate MS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Maciej Korowaj, podpułkownik, emerytowany podpułkownik wywiadu. Dzień dobry, Macieju. Witam serdecznie Państwa, witam Igorze. Ostatnia wiadomość sprzed 2 dni bodajże to aresztowanie przez ABW 8 osób, które są podejrzewane o to, że przygotowywały jakieś ataki na, nie wiem na co, czy na infrastrukturę. Jakiego typu ataki to mogły być i co wiemy na ten temat? Znaczy, wiemy tylko tyle, że takie osoby zostały zatrzymane i najprawdopodobniej dalej trwa procedura badania tego zjawisku. Co najważniejsze, bardzo często są to zatrzymania nieoperacyjne robione przez ABW, czyli rozpracowywane przez ABW, tylko na przykład przez służby trzecie albo w współpracy z zagranicą. I to jest bardzo ważne. Wrócę do tego wątku jeszcze w naszej rozmowie, ale chcę tu powiedzieć, że na przykład niektóre osoby zostały zatrzymane przez polską policję i w ramach śledztwa policyjnego policjanci wpadli na pewne symptomy świadczące o tym, że te osoby mogą być zaangażowane w działalność obcego wywiadu. I to jest bardzo dobre, ponieważ ostatnie zdarzenia jeszcze z miesiąca, paru miesięcy temu pokazywały, że policja nie miała tej wrażliwości, czyli ci pierwsi funkcjoariusze, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, czyli policjanci, nie mieli takiego przygotowania kontrwywiadowczego dostosowanego do obecnych zagrożeń. To się zmieniło. Jedni policjanci, tutaj podaję przykład, jakieś parę tygodni temu w Krakowie puszczono osoby, które zostały zatrzymane przez służbę ochronną jednej z instytucji ważnej dla bezpieczeństwa miasta, bo chodziło o wodociągi. Po prostu obcokrajowcy latali dronem i fotografowali infrastrukturę wodociągów w Krakowie. Zostali zatrzymani, przekazani policjantom, ci policjanci zwolnili te osoby i słuch o nich zaginął. Natomiast policjanci z Białej Podlaskiej zatrzymano 2 obcokrajowców, przeszukano, mieli z sobą jakieś ślady narkotyków miękkich, czy tam jakieś takie były kwestie kryminalne, ale policjanci sprawdzili według swoich procedury zasób ich telefonów i okazało się, że w telefonie są zdjęcia obiektów militarnych, które te osoby robiły i później okazało się, że po dalszym pogłębieniu śledztwa już przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego okazało się, że te osoby kontaktowały się z kimś z Rosji, który jakby zlecał im zadania związane z fotografowaniem. I to taka ścieżka pokazuje, że tak naprawdę za ochronę kontrwywiadowczą państwo jest odpowiedzialne całością swoich sił, a także wrażliwością na te sprawy swoich obywateli.
to pokazuje, że te działania, które Rosja do nas prowadzi, to już jest masowy, ma masowy charakter. To jest też konsekwencja z 2 lata temu, mówię tutaj o białoruskim akurat, o białoruskim prawodawstwie, wyszedł dekret 404 prezydenta Białorusi, który jest jakby pochodną zmian pracy operacyjnej, wywiadowczej całej tej wspólnoty wywiadowczej wschodniej, można powiedzieć, czyli rosyjsko-białoruskiej, właśnie na kierunku polskim, żeby zwiększyć wsparcie białoruskich służb, skonsolidować tę wspólnotę wywiadowczą białoruską i rosyjską do tego, żeby prowadzić wzmożone operacje właśnie na terenie tutaj centralnej i wschodniej Europy. To jest konsekwencja jak gdyby tych działań, które były, przynajmniej te symptomy, o których tutaj mówiłem dużo wcześniej, to teraz mamy jak gdyby skutek w sukcesach naszego kontrwywiadu, ale trzeba pamiętać, że sukcesy kontrwywiadu to i że one następują tak szybko, bo tych zatrzymań jest, można powiedzieć, bardzo dużo w porównaniu z innym okresem, dlatego rozmawiamy w tej chwili o tym. To znaczy, że proces ten operacyjny, rosyjski, białoruski w naszym terenie, można inaczej powiedzieć, na terenie Europy, to wrócę do tego wątku, który tutaj odłożyłem, jest coraz bardziej napięty, bo tak naprawdę działalność operacyjna wywiadowcza wschodnia Białorusinów i Rosjan nie ogranicza się do Polski. Trzeba patrzeć na całość Europy, ponieważ niektóre zasoby operacyjne rosyjskie czy białoruskie, mówię o zasobach wywiadowczych, to jest bardzo duży spektrum różnych rzeczy, o których będziesz mógł mnie pytać. Natomiast one nie mają miejsca tylko w Polsce. Bardzo często te osoby mieszkają poza granicą Polski, a realizują działania operacyjne na naszym terenie, później wracają. Tu kooperacja służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych jest bardzo ważna. To widać, służby polskie współpracują ze służbami rumuńskimi, tutaj były zatrzymania. Służby współpracują z służbami litewskimi, czy też służbami węgierskimi, które wydaje się nam, że Węgry są takie prorosyjskie, a jednak współpracują w ochronie swoich interesów, bo tak naprawdę służby kontrwywiadowcze i wywiadowcze mają tylko partnerów, ale nie mają sojuszników, bo my, oficerowie, służymy państwu, a nie jakimś tam sojuszom. Sojusznicy czasami też na nas oddziaływują po to, żeby osiągać swoje cele. Więc tak naprawdę te nasze służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze muszą być bardzo sfokusowane na to bezpieczeństwo Polski, ale też umiejętnie współpracować z partnerami. Czy to, że tych zatrzymań jest ostatnio tak wiele i są dosyć częste, czy to świadczy o tym, że nasze służby działają sprawniej niż wcześniej, czy o tym też, że no po prostu tych działań naszego wroga jest znacznie więcej niż wcześniej? Trudno tu oceniać jakość działań służb, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Na pewno jesteśmy w takim okresie czasu, że te działania wywiadowcze, działania właśnie w cieniu są najbardziej rozwinięte, ponieważ jak pokazuje wojna w Ukrainie, Rosja nie osiąga swoich celów politycznych militarnymi środkami. Rosja nigdy nie atakowała przeciwnika, który jest silniejszy, zawsze starała się atakować w swojej historii przeciwnika, który jest słabszy, ale kiedy wchodziła w długotrwałe wojny, to nie wychodziło jej na dobre. Natomiast z działaniami podprogowymi, wywiadowczymi, dezinformacją, propagandą zawsze osiągała o wiele więcej niż tymi czołgami. Oczywiście te czołgi są też ważne, ponieważ projekcja tej agresji musi mieć za sobą jakąś potęgę, czy militarną, gospodarczą, czy ideologiczną. To mówimy o czasach zamierzchłych, tak? Teraz Rosji została tak naprawdę tylko i wyłącznie potęga militarna, która się zużywa i dokonuje się jej erozji na wojnie na Ukrainie, więc pozostaje tylko i wyłącznie działanie w tej sferze
wywiadowczej i w tej sferze właśnie wojny informacyjnej. Dlatego tego jest tak dużo, dlatego nasze służby wydaje się, że działają lepiej, ale tak naprawdę ze względu na skalę tego zjawiska po prostu więcej jest okazji do tego, żeby przeciwstawiać się tym. Wcześniej Rosja nie miała takiego, wbrew wszystkim tutaj naszym różnym opiniom, że cały czas Rosja nas tam, że jesteśmy zinwigilowani przez Rosję, bym nie przesadzał, ale w tej chwili oddziaływania i wykorzystywania takiego, ja tam mógłbym powiedzieć, spamu operacyjnego, czyli takich prostych osób zwerbowanych do prostych czynności, których straty możemy sobie, mówię w imieniu tak ze strony Rosji, mogą sobie na to pozwolić Rosjanie, jest tego bardzo dużo. To powoduje oczywiście, to jest z jednej strony jest dobrze, że mamy sukcesy w wyłapywaniu tego spamu, ale one z założenia, te działania operacyjne, wyłapywanie tych prostych werbunków, które dokonały służby wywiadowcze rosyjskie czy białoruskie, to oni są wliczeni w straty. Ale my z kolei musimy mieć włączony cały aparat kontrwywiadowczy i policyjny po to, żeby przeprowadzić cały proces z zebraniem dowodów, z przygotowaniem aktu oskarżenia, wprowadzenia tego na wokandę sądową i to nam zapycha na przykład cały system, nie tylko śledczy, związany z ochroną kontrwywiadowczą. Mówią tutaj, że te sloty, możliwości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są zaspamowane tymi prostymi, ale niebezpiecznymi ogniwami wywiadowczymi, które produkuje nam strona przeciwna. Ale też są te bardzo ważne działania, które ze względu na to, że my się skupiamy na tych prostych, gdzieś tam Rosjanie mogą robić coś głębiej, o wiele bardziej groźniejszego i bardziej wyrafinowanego niż te, które tutaj widzimy. Więc to jest niebezpieczeństwo, że nasz system kontrwywiadowczy ma fajne sukcesy z tymi prostymi sprawami, chociaż nigdy te sprawy tak do końca nie są proste, bo to trzeba angażować, jak tutaj mówiłem, cały aparat państwowy, ale to wymaga więcej pieniędzy, więcej zasobów kontrwywiadowczych, żeby być gotowi nie tylko na zwalczanie tych prostych werbunków i tych prostych zagrożeń, które mogą nam generować bardzo poważne szkody, ale tych bardziej też, które są w cieniu tych robione przez służby rosyjskie czy białoruskie. A jakie to mogą być poważniejsze działania i czy do tych działań możemy już z pewnością wliczyć to, z czym mieliśmy do czynienia jakiś czas temu? Rozmaite pożary wybuchające w różnych miejscach. Bardzo głośny pożar w Warszawie na Marywilskiej, ale to nie był jedyny taki, który wybuchł. Były podejrzenia, że to mogą być działania rosyjskie czy białoruskie. Czy dzisiaj już wiemy, że to, czy jakby są potwierdzenia, albo jakby dalej jesteśmy przekonani, że to mogły być tego typu, to mogły być działania właśnie ze wschodu? No, z tego, co wiemy z oficjalnych śledztw prowadzonych, wrócę ponownie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo oni są w tej chwili na tak zwanej na tej pierwszej linii, ale też razem tutaj z samym aparatem, czyli policją, Strażą Graniczną, innymi służbami, które zajmują się ochroną. No mówię, ta wrażliwość kontrwywiadowcza musi być coraz bardziej zaszczepiona w te struktury, które z racji swojego funkcjonowania bardziej dbają o nasze bezpieczeństwo, niż zwalczają kwestie kontrwywiadowcze. Ale mówię, to się zmienia, tutaj przykład podawałem. O tym, co pytasz mnie o tych pożarach, ja to nazywam wykorzystywaniem planktonu operacyjnego, takiego prostego, co już mówiłem, tego spamu, który Rosjanie werbują, niekoniecznie bezpośrednio, nawet tak zwane cyberwerbunki są, bo teraz w obszarze wywiadu osobowego, czyli human intelligence, jest taka dziedzina, która się nazywa cyber intelligence, czyli, ale tym bardziej werbunkowy, czyli nie bezpośrednio werbujesz, tylko poprzez kontakt z daną osobą, poprzez płacenie w kryptowalucie lub innymi środkami zdobywasz pewne możliwości. Zazwyczaj takie werbunki są organizowane z tego, co pokazuje praktyka w grupach przestępczych, bo one się poruszają gdzieś w tych niuansach i tam
można znaleźć zlecenie na wykonanie jakiegoś czynności. Zresztą przykład zwerbowania obywateli polskich po to, żeby zrealizowali czynności na terenie Litwy. Tam pobito jednego z opozycjonistów rosyjskich i to też było sprawdzone przez litewskie służby w kooperacji z polskimi. Właśnie ten transgraniczność operacyjna Rosjan i Białorusinów jest cechą charakterystyczną. Werbujemy w jednym kraju, żeby realizować zadania w innym kraju, że to powinno utrudnić zasady współpracy i koordynacji. To na pewno utrudnia. Niemniej, jak widać, współpraca tych krajów, szczególnie tej wschodniej flanki, jeżeli chodzi o działania kontrwywiadowcze, są dosyć ścisłe i dosyć wydajne, przynajmniej z wyłapywaniem tego planktonu operacyjnego. I ten plankton operacyjny właśnie robi tego typu działania, ponieważ... No, to nie takie... Plankton się kojarzy z czymś drobnym, dużo tego, ale drobne, no, a ten pożar, przypomnę, no to była potężna rzecz. Tak, bo to z perspektywy służby rosyjskiej czy białoruskiej to są drobne tak naprawdę. To są mało kosztowe działania, które wywołują bardzo właśnie ten efekt, o którym wspominasz, Igorze, strat materialnych, ale też takiego poczucia niebezpieczeństwa, takiego bezsilności państwa. Buduje w nas erozję poczucia bezpieczeństwa i zaufania do systemu, w którym żyjemy, systemu demokratycznego, czy systemu bezpieczeństwa, który nas otacza. To ma właśnie do tego służyć. Prostymi, łatwymi sposobami można osiągać bardzo dużo celów. I to jest właśnie jedna z takich metod. To spamuje nasze możliwości operacyjne, kontrwywiadowcze, bo musimy zaangażować oficerów, którzy muszą to rozpracować, muszą sprawdzić, muszą zebrać dowody, żeby oskarżyć tych ludzi, prawda? A też jest bardzo ciężko zabezpieczyć się kontrwywiadowczo przed takimi działaniami, bo trzeba by było zabezpieczyć kontrwywiadowczo grupy przestępcze albo jakieś środowiska. No to są bardzo poważne przedsięwzięcia kontrwywiadowcze, bardzo czasochłonne i bardzo kosztowne pod względem osobowym i finansowym. A chcę zwrócić uwagę, że budżet naszego kontrwywiadu nie wzrósł, Agencji Bezpieczeństwa nie wzrósł ostatnio, biorąc pod uwagę, z jakimi wyzwaniami musimy się tutaj jako państwo zmierzyć, a ich będzie coraz więcej. Uważasz, że wydajemy za mało na kontrwywiad, na przeciwdziałanie tego typu działaniom w stosunku do wielkości państwa i skali zagrożeń? Biorąc pod uwagę statystyki w stosunku do wszystkich państw i potencjału państw osobowo-gospodarczego i zagrożeń, które są generowane przez Rosję dla tych państw, no to mamy budżet w stosunku właśnie tymi jakościowymi mniejszy niż Rumunia na przykład, do ilości obywateli i do zagrożeń. Porównuję do Rumunię, bo Rumunia jest mniej więcej też dużym krajem flanki wschodniej, oczywiście na południu, też graniczący z Ukrainą, też bardzo ważnym krajem, który ma dostęp do morza i bezpośrednio granicę właśnie z Ukrainą i też jest jakimś hubem logistycznym, nie tak dużym jak Polska, ale też bardzo ważnym. Tam też te działania rosyjskich służb i właśnie rumuńskiego kontrwywiadu są bardzo ważne. I ten budżet kontrwywiadu akurat może ilościowo nie jest tak duży, bo to Rumunia ma troszeczkę inny poziom gospodarczy, ale w stosunku do ilości obywateli i tego zagrożenia jest to budżet o wiele bardziej wydajny niż nasz w stosunku do państwa, które tutaj jest w tym regionie raczej dosyć mocne gospodarczo. Natomiast ten zasób, jaki jest przeznaczony dla ochrony naszego państwa pod względem kontrwywiadowczym, a to będzie główna linia frontu tak naprawdę w najbliższej przyszłości, jest o wiele za mało. I też chcę przestrzec, proszę Państwa, że same dorzucenie pieniędzy to nie jest wszystko, to też to jest pewna inercja, ponieważ oficerów kontrwywiadu też nie zrywa się z drzewa, muszą zostać wyszkoleni, muszą zdobyć doświadczenie, to trwa. Średnio, żeby oficer mógł samodzielnie podejmować działania w szerokim zakresie działań, czy to wywiadowczych, czy kontrwywiadowczych, to jest średnio 5 lat. Oczywiście
mówię, uśredniając pewne zdolności różnych oficerów, ale 5 lat to wtedy nabiera się odpowiedniej percepcji, doświadczenia do tego, żeby prowadzić działania samodzielnie i wydajnie, szukać zagrożeń w przypadku oficerów kontrwywiadu lub szukać okazji do pozyskania informacji w kontekście oficerów wywiadu. Czyli od momentu zatrudnienia czy zwerbowania oficera, mówisz o samym wykształceniu, czy mówisz o praktyce? No bo przecież jak rozumiem, że do kontrwywiadu są zatrudniani nie tylko oficerowie, ludzie, którzy jakby przechodzą szkoły wojskowe, tylko też cywile, którzy w pewnym momencie wchodzą na tę drogę. Czy dobrze? Tak, oczywiście są piony operacyjne, są piony analityczne, są piony wsparcia, są piony techniczne. Różne te piony potrzebują różnych specjalistów, niekoniecznie wszyscy muszą być właśnie tymi oficerami operacyjnymi. Ja się skupiam na tych oficerach operacyjnych, którzy są tymi oraczami, którzy muszą wykonywać pewne czynności, ale bez wsparcia tych pozostałych tych pionów, no to jest jednak gra zespołowa i trzeba w tym uczestniczyć, mieć specjalistów z różnych pionów. Czyli ktoś, kto zaczyna pracę w kontrwywiadzie, po 5 latach staje się efektywny i rozumiem jeszcze do tego bardzo szybko, stosunkowo szybko, w stosunku do innych profesji przechodzi się na emeryturę. No tak, tym bardziej, że to jest praca 24 godziny na dobę, wymaga od oficera dostępności kosztem wszystkiego, co ma dookoła, bo zagrożenia kontrwywiadowcze nie pracują od 8 do 15, tylko musisz być w pewnych działaniach cały czas dostępny i realizować, analizować, mieć wsparcie, cały czas się doszkalać, bo to nie jest fabryka, gdzie wykonuje się pojedynczą czynność. Ja byłem oficerem wywiadu, więc wywiad zawsze ma lepsze możliwości, bo zawsze jest przed kontrwywiadem. Kontrwywiad zawsze goni nas tak naprawdę, bo my musimy być coraz bardziej kreatywni. Mówię ogólnie o oficerach wywiadu, czy ze wschodu, czy z zachodu, tą kreatywnością, znając deficyty drugiej strony, możemy się poruszać i kontrwywiad musi zastawiać na nas pułapki, dawać nam pewne okazje, ale też zamykać nam pewne drogi, żebyśmy nie mogli pozyskiwać takich informacji. Dobre kontrwywiady właśnie w ten sposób działają i żeby wyszkolić dobrego oficera kontrwywiadu, który będzie odpowiednim przeciwnikiem dla takich powiedzmy zbójów jak my, czyli oficerowie wywiadu, no to trzeba co najmniej 5 lat, ale to mówię, to jest ta sama technika i mechanika wprowadzania osób, które zajmują się tą profesją, też i w działaniach wywiadowczych. Też po 5 latach nabiera się pewnego doświadczenia, może nie mistrzostwa, ale na takiego doświadczenia, które daje ci pewność w tych działaniach wywiadowczych czy kontrwywiadowczych. Dlatego też nie tylko chodzi o kwestie osobowe, ale też o kwestie związane z technologią, informacją, przetwarzaniem tych informacji, bo tak naprawdę informacje o zagrożeniach też nie jest problem, bo są generowane sztucznie przez przeciwnika, żebyśmy się akurat na tym skupili. Tutaj przykład tego planktonu operacyjnego, powiedzmy dzisiaj takie słowo będziemy korzystać, ono nie jest jakby mocno branżowe, ale może najbardziej to obrazuje. I tutaj musimy mieć odpowiednie technologie, żeby reagować na to, żeby nie absorbować naszego całego systemu, a wyprowadzić przez aparat państwowy od prokuratury poprzez prawo, od prokuratury poprzez działania kontrwywiadowcze do sądu, żeby ten proces wyłapywania, oskarżania i generowania wyroków był na tyle sprawny, żeby osoby te, które mogą być zaangażowane, wiedzą, że nieuchronność kary lepiej nie współpracować z tą służbą, bo może obcą służbą, bo może oni tylko, spróbuję raz, jak mi się nic nie stanie, to jest niewielka rzecz, tylko zrobię 2 fotki albo 3 i im wyślę, dostanę za to pieniądze, bo bardzo często tak to jest tłumaczone przez werbujących. Słuchaj, zrobisz mi 2, 3 zdjęcia i masz za to, nie wiem, 5 000, 3 000, 2 000, tam różne kwoty można tam generować, po to, żeby zachęcić dalej
realizacji. I tak po prostu się człowiek wkręca. Raz mi się udało, drugi raz mi się udało, nie widzę konsekwencji, nie widzę kary, która jest gdzieś tam na horyzoncie. Także jest bardzo ważne, dlatego kontrwywiad też ujawnia te działania, że łapiemy, skazujemy, te osoby współpracują z nami, wiemy jak to robicie. To jest sygnał dla obcego wywiadu, że my walczymy z wami, znamy wasze metody i będziemy wam stawiać opór. Ale mówię, czasami wywiad też produkuje tego typu zagrożenia, żeby zapchać możliwości i te sloty operacyjne kontrwywiadu, żeby w innych obszarach mieć na przykład więcej swobody. Mhm. Na ile ten budżet powinien się zwiększyć, aby odpowiadać skutecznie na te wyzwania i na te zagrożenia, z którymi się mierzymy, i co powinno w ogóle się zmienić w pracy czy w organizacji polskiego kontrwywiadu? Wiesz co, trudno mi powiedzieć, nie jestem specjalistą od kontrwywiadu, bo jaka jest różnica między bardzo dobrym oficerem kontrwywiadu, a bardzo dobrym oficerem wywiadu? Bardzo dobry oficer kontrwywiadu widzi i umie dobrze sprecyzować zagrożenia, które może generować obca służba. Natomiast dobry oficer wywiadu widzi wszędzie dobrze okazje, które może wykorzystać, pozyskując informacje ważne do tego, żeby zasilić proces decyzyjny państwa. Także my mamy troszeczkę inne wrażliwości, więc trudno mi najlepiej porozmawiać z oficerem kontrwywiadu. Ja wiem, jak na przykład pracuje kontrwywiad białoruski, ukraiński, rosyjski czy chiński, bo to są jak gdyby obszary gdzieś tam, które mnie dawniej interesowały. Natomiast to są bardzo ważne rzeczy. Najważniejsze, jeszcze w drugiej tej części odpowiem ci, najważniejsze są rzeczy, żebyśmy zdobywali jakieś zdolności, żeby za pieniędzmi, które są przeznaczane na przykład na służbę wywiadowczą czy kontrwywiadowczą, w tym przypadku pytasz mnie o kontrwywiad, szły jakieś zdolności, czyli dostajemy sumę, która umożliwia nam zbudowanie zdolności w cyberkontrwywiadzie, czy w kontrwywiadzie nasłuchowym, czy w kontrwywiadzie osobowym. Zwiększymy nasz potencjał, zwiększymy na przykład ochronę pewnych naszych obszarów, albo budujemy nowe możliwości operacyjne, żeby na przykład też kontrwywiad wykorzystuje tak zwane świece i ćmę, czyli podaje coś specjalnie, żeby zainteresować obcy wywiad, po to, żeby obcy wywiad też zaangażował swoje środki na coś, co wygenerowane zostało sztucznie przez kontrwywiad. I wtedy kontrwywiad ma pod kontrolą, obserwuje, jak ten obcy wywiad tym się interesuje, jak to rozpracowuje i ma możliwości. I to są właśnie takie gry operacyjne kontrwywiadu i wywiadu. Jedni i drugich starają się właśnie w ten sposób podejść, ale to wymaga budowy pewnych zdolności, pewnych legend, generowania pewnych rzeczy, które będą na tyle wiarygodne dla obcej służby, żeby po prostu tą przynętę łyknęła. Więc to też kosztują, to też są pewne koszty i nie zawsze one dają rezultaty, bo może się okazać, że mimo dobrych chęci obca służba jednak dobrze zdefiniowała, że to może być jakaś flara, która ma ją przyciągnąć do pewnych działań. Jest masę różnych czynności operacyjnych, zarówno wywiadowczych, jak i kontrwywiadowczych, one generują koszty. I te koszty nie tylko są związane z osobami, czyli z zatrudnieniem, wyszkoleniem i tak dalej, ale też z działalnością operacyjną, więc patrzyłbym na tę ilość, ile trzeba włożyć na to, co chcemy osiągnąć, jakie zdolności zwiększamy, czy zwiększamy taką zdolność, taką i jak wkładamy te koszty, później patrzymy, czy te zdolności rzeczywiście osiągnęliśmy, czy nie. Więc nie mówmy o sumach, mówmy o zdolnościach. A na ile te nasze zdolności powinny się zwiększyć? Znaczy, na ile ta służba w Polsce funkcjonuje w sposób wystarczający, a na ile nie? Na ile to jest jeszcze ciągle dziurawa organizacja, która wymaga bardzo dużego wzmocnienia?
Wiesz co, nie analizowałem budżetu naszego kontrwywiadu i naszej działalności kontrwywiadowczej. Trzeba by rzeczywiście od Igorze porozmawiać z jakimś dobrze zorientowanym oficerem Ale powiedziałeś ty o tym, że, kontrwywiadu. że te nasze budżety, jest jakby budżet u nas w stosunku na przykład do Rumunii jest Tak, ale za mały. mówię pod względem takim strategicznym, bo Mhm. czasami zmniejsze budżety, na przykład służba wywiadowcza, akurat tutaj mówię o wywiadowczej, bo to bliżej mi po prostu, estońska ma o wiele mniejszy budżet, ale za to jest bardzo sprawną służbą piszącą bardzo fajne raporty, bo nie tylko zdobywa te informacje, potrafi je bardzo precyzyjnie i trafnie analizować, a także produkować materiał, który edukuje swoje społeczeństwo, ale też i całe Europejczyków, bo bardzo wielu analityków, w tym ja, powołuje się na raporty czy estońskich, czy szwedzkich służb, które tam tę transparentność w informowaniu o zagrożeniach i analizach są na bardzo wysokim poziomie. No to jest, tego brakuje nam u nas. Nasze służby nie produkują takich, nie są przyzwyczajone do produkcji tego typu materiałów, które by była i dla analityków, czy dziennikarzy, czy dla obywateli pewnym drogowskazem, jakie są zagrożenia i z czym mamy się po prostu przygotowywać. Tej komunikacji pomiędzy służbą a obywatelem nie ma, więc trudno mi tutaj powiedzieć, jak to wygląda u nas w tej strony, bo tego nie ma. Biorąc pod uwagę o tych skutkach, widać, że nasza służba kontrwywiadowcza pracuje, zwalcza to, że nie pozwala rozwinąć się pewnym tendencjom, które są realizowane przez rosyjskie służby i to trzeba pochwalić. Natomiast pamiętajmy, że część operacji kontrwywiadowczych są robione w ramach gier operacyjnych i one nie są ujawniane i trudno oceniać, jak dużo ich tych gier w różnych sferach jest prowadzone z rosyjskim i białoruskim wywiadem. Trzeba by zakładać, że biorąc pod uwagę jak szybko jest to realizowane, że nasz kontrwywiad zdaje sobie sprawę z zagrożeń i oficerowie kontrwywiadu, którzy w tej chwili służą w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no robią wszystko, żebyśmy po prostu czuli się bezpieczni. I to ja jestem o tym bardzo, znając ich, na pewno robią to w bardzo dobrej jakości. Ale mówię, no, trzeba pamiętać, że ten poziom oddziaływania rosyjskiego, białoruskiego w tej sferze działań wywiadowczych czy specjalnych, czy niedługo będziemy rozmawiać o terroryzmie państwowym, no, będzie się zwiększać, więc tutaj trzeba o tym pamiętać, żeby nasze służby odpowiednio nasycić i personelem, ale też i zdolnościami. To wróćmy do działania naszego wroga, czyli Rosji. Jakiego typu działań możemy się spodziewać? Jednocześnie z tym też chciałem powiązać pytanie, czy my jako społeczeństwo jakoś możemy przygotowywać się, obserwować, coś zrobić w tej sprawie? No, my będziemy jakby atakowani informacją o tym, że coś się dzieje, albo coś płonie, albo coś zostało zniszczone, albo że jest wszechobecność rosyjskich służb i my nic z tym nie robimy i nasze służby nic z tym nie robią. A to nie jest prawda. Ani te służby rosyjskie nie są wszechobecne, chociaż się starają tutaj zrobić takie wrażenie i też nie jest prawdą, że nasze służby kontrwywiadowcze nic nie robią tutaj, bo już parę przykładów padło. Natomiast my jako społeczeństwo przede wszystkim musimy być dobrze poinformowani przez państwo o tych zagrożeniach, że takie zagrożenia są, że one występują, że one mogą mieć miejsce, że jak się staną, to będziemy atakowani pewną dozą informacji i dezinformacji, która będzie nas starała się ukształtować, zbudować pewne emocje dotyczące tego zjawiska. Pewnie te negatywne emocje i do państwa, i do całej tej sytuacji. Im bardziej jesteśmy wyedukowani, tym większą mamy odporność na tego typu działania, ale to musi być budowane na zasadzie zaufania do państwa i świadomości zdolności własnych służb. A jeżeli o tym się nie mówi, bo się wszystko uważa za tajne, no to człowiek nie wie, jak reagować. Więc każdy zły przykład bierze na niekorzyść danej sytuacji. A jeżeli nawet coś się stanie i wiemy, że no,
zostaliśmy tutaj trafieni, ale w większości przypadków udało się pewne rzeczy uniknąć, a tutaj jednak się stało, to tym bardziej my wzbudza się w nas odpowiednie jakby przygotowanie kontrwywiadowcze. Jesteśmy bardziej wrażliwi na pewne zjawiska, ale też odporni na tą dezinformację, którą się prowadzi. Na przykład w ten sposób działają Estończycy, w ten sam sposób działają Finowie, którzy od przedszkola w zasadzie Czy oni są bardziej wychowują. informowani niż my? Tak, oni są bardziej doinformowani. Jeżeli sobie porozmawiasz, nie wiem, czy miałeś okazję rozmawiać z kimś z północnej części Europy, to są niewielkie społeczności i te społeczności, żeby przetrwać w tym trudnym środowisku bezpieczeństwa i też geograficznym, muszą sobie ufać. To jest już tam u nich genetycznie jest to. Tam poziom zaufania społecznego, tam poziom zaufania do państwa jest o niebo wyższy niż u nas. U nas ma bez jakby podstawowych problemów nas jako państwa. Więc tutaj wiesz, tutaj tą naturalną zdolność się państwo wypełnia i daje ten content, który pozwala obywatelowi się bronić przed działalnością obcych służb i też trudniej jest werbować tam. Tam jest o wiele trudniej werbować, biorąc pod uwagę Trudniej świadomość. niż w Polsce? Na pewno, ponieważ bardzo dużo na przykład Polaków neguje, czy to jedną władzę, czy drugą władzę, patrzy pod tym kątem. My naprawdę się różnimy pod względem czy politycznym, czy światopoglądowym, natomiast żyjemy w jednym kraju i chcemy rozwijać ten kraj cywilizacyjnie, a druga strona nam chce to zaburzyć, ewentualnie zabrać nam część naszych korzyści, które ciężko wypracujemy. Maciek, czy to, co teraz mówisz, że przez to, że jesteśmy tak podzieleni, inne państwa wykorzystują to skutecznie, dużo skuteczniej niż w przypadku, nie wiem, Finlandii czy Estonii, bo o tych państwach wspomniałeś. Czy to jest czy ty się tego obawiasz, czy wiesz, że tak jest? Znaczy ja wiem, że tak jest, bo to jest w doktrynie rosyjskiej, która już od 2 dekad funkcjonuje, tak zwanej, ja ją nazywam wojną zrównoważoną, Rosjanie to tam mają na to chyba kilkanaście różnych określeń. Chodzi o to, że osiąga się cele polityczne poprzez powolną erozję odporności danego państwa. Odporność danego państwa buduje się poprzez różnego rodzaju działanie dyplomatyczne, gospodarcze, pewną protekcją gospodarczą, na przykład patrzmy na Białoruś, tam Rosjanie jak gdyby dotują to państwo i w zasadzie to państwo traktuje się jako część Federacji Rosyjskiej lub pewnego rodzaju, tak jak z Niemcami było, jeżeli chodzi o pewne kwestie związane z gazem, no to była typowa korupcja gospodarcza wykorzystywana w ramach tej wojny zrównoważonej. Rosjanie sobie założyli, że przyszłe konflikty, w których będą uczestniczyli, a nie będą uczestniczyli w tych konfliktach nie jako państwo dominujące, które będzie musiało walczyć z przeciwnikiem, który ma większy potencjał gospodarczy, większy soft power od Rosji, od Federacji Rosyjskiej, będzie miało lepszą technologię i będzie miało więcej zasobu ludzkiego, który generuje dodatkowe różne korzyści. I Rosja sobie zdaje z tego sprawę, że nie może konkurować z Zachodem czy ze Wschodem w ten sposób, więc stara się to prowadzić w ramach tego konfliktu zrównoważonego, co elementem konfliktu zrównoważonego to jest konflikt militarny. Tylko on jest już jeszcze takim, powiedzmy, ostatnim akordem i jak widać Rosjanie do tego ostatniego akordu nie potrafią też dobrze działać. Ale czy poza znajomością strategii rosyjskiej, wracam do tej skuteczności Rosji wobec Polski większej niż wobec Finlandii czy Estonii, spowodowanej tym naszym wewnętrznym podziałem, czy ty to wiesz, bo znasz rosyjską doktrynę, że to jest tak skuteczne, czy to wiesz również jako człowiek, który pracował tam, gdzie pracował i widziałeś tego ewidentne efekty? Znaczy nie mogę powiedzieć o pewnych informacjach, jasne. Natomiast
wrócę do tego mojego dłuższego wstępu. No dobra, ale chciałem, żebyś odpowiedział ogólnie, tak? Znaczy na tyle, na ile możesz, tak? No, domyślam się, że nie podasz Powiedzmy tak, nazwisk działania i rosyjskie faktów. polegają na pewnej wykorzystywaniu polaryzacji politycznej, gospodarczej i społecznej, bo jeżeli jesteśmy spolaryzowani, jesteśmy mniej decyzyjni. Zresztą sam Putin powiedział, że wola kroczy przed decyzją. My, państwa demokratyczne, musimy podejmować kolegialne decyzje, żeby zadziałać, co wygeneruje pewne różne problemy z szybkością tej decyzji, albo jakością tej decyzji, albo w ogóle czy tą decyzję podejmiemy. I na to Putin liczy w ramach, czy Rosja liczy w ramach prowadzonych działań. Im bardziej jesteśmy skonfliktowani, czy między sobą, czy między państwami i musimy przeciwdziałać się wspólnie wobec zagrożeń generowanych w ramach tej wojny zrównoważonej, w ramach tego oddziaływania, bo wojna hybrydowa jest częścią tej wojny zrównoważonej. Nie mówimy tylko, czasami się skupiając tylko na tej jednej części, ale to jest jakby jeden z tych całego konglomeratu pewnych przedsięwzięć rosyjskich, które są jakby generowane w naszą stronę jako zagrożenie, no to powoduje to, że nasze decyzje są za późne albo nietrafne, natomiast tam wszystko podporządkowane z jednej woli, jednej decyzji, cały jakby aparat państwowy ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami funkcjonuje pod tą wolą. Kto szybciej wykonuje, kto ma inicjatywę, ten wygrywa, przynajmniej z percepcji rosyjskiej. A nasze rozdrobnienie, czy nasza polaryzacja powoduje, że nie reagujemy na zagrożenia tak sprawnie, jak powinniśmy. No, plus to, że opóźniamy bardzo wiele działań, czy nie działamy, bo zajmujemy się, prawda, tym, że wróg jest tutaj, bo jest w PiS-ie czy w Platformie i wokół tego na tym skupiają się decydenci. Efektem tego jest to, że tej polaryzacji jest to, że nie mamy 50 ambasadorów w różnych częściach świata, czy około 50, może teraz, nie wiem, jest kilku więcej, że wzajemnie kolejne rządy wycinają ludzi, którzy pracowali za czasów poprzedników i nie ma ciągłości instytucjonalnej i tracą pracę ludzie, którzy często są kompetentni, tylko że byli zatrudnieni przez poprzednią władzę i tak dalej, i tak dalej. Nie? To zgodzi się z tym, że to dzisiaj jest może nas osłabia w sposób bardzo mocny. No, na pewno jest to poniżej naszego potencjału i to z potencjału takiego, który by dał naszemu państwu, które tak w jakiś sposób też osiąga sukces, ale to jeszcze jest poniżej naszego potencjału jako Polski, czy to w kwestiach społecznych, politycznych, czy gospodarczych, czy też służb specjalnych. Mamy naprawdę bardzo, bardzo duży potencjał, który gdzieś tam drzemie, ale ze względu na to, co ty powiedziałeś i co to nie jest jakąś tajemnicą, no to tak ten potencjał jest strasznie jak gdyby stłamszony. Ponad to, co mamy, możemy dużo więcej jako państwo, jak każdy z nas, każdy z oficerów czy też działań. Moim zdaniem każdy powinien chyba cofnąć się o jeden krok i wtedy może do tego jakiegoś konsensusu by doszło, ale ja trochę idealistycznie podchodzę do tych kwestii, jeżeli chodzi o nasze realistycznie. Ale musimy o tym mówić, nie? Musimy o tym mówić, bo to jest niezwykle ważne i żeby to wyhamowało. Ja mam czasem wrażenie, no wiem, że nie powiem o żadnym konkretnym przypadku, ale czasem mam wrażenie, że niektóre publikacje, które się pojawiają, które atakują z jednej strony drugą stronę, podpisywane nawet przez konkretnych ludzi, nie mówię o tym, co się dzieje na anonimowych kontach na Twitterze, czy na X-ie dzisiejszym, tak? Gdzie jestem pewien, że masę rzeczy jest podkręcanych przez trolle, które są już perfekcyjnie budowane, tak, dużo lepiej niż 2-3 lata temu, które precyzyjnie uderzają w nasze emocje i wywołują reakcje prawdziwych, żywych ludzi, którzy nakręcają tą narrację, ale też mam czasem wrażenie, i to jest moje wrażenie, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, ale czasem mam wrażenie, że niektóre publikacje podpisywane przez prawdziwych ludzi, po obu stronach pewnie, nie? Jakby nie mam tu żadnych twardych danych, w ogóle nie mam danych, to są moje podejrzenia,
że czasem ci ludzie są w nieświadomy sposób prowadzeni przez kogoś. Znaczy ktoś im podsuwa informacje, które są w dużej mierze prawdziwe, a częściowo nieprawdziwe. No i ten oczywiście piszący, staram się mówić tak ogólnie, jak tylko mogę, no po prostu dostaje towar, nie? A jeszcze uderzający w tych, których bardzo nie lubi, no więc nakręca się, pilnuje, a ponieważ media są spolaryzowane, no to chętnie ci, którzy decydują o publikacjach, to dają, no bo im to kliki nakręca, bo w swojej bańce się to nakręca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Czy takie zjawiska mogą mieć miejsce? Czy albo mają miejsce? No oczywiście, że mają. Nie wiem, czy pamiętasz, byłem zaproszony na wykład, gdzie pokazywałem pewne techniki. W Szkole Przywództwa Instytutu Wolności. Proszę Państwa, Maciej Korowaj od tego roku również wykłada w naszej szkole, więc serdecznie zapraszam, polecamy. Tak znakomitych wykładowców mamy. Metodologię rosyjską i na własnym przykładzie też powiedziałem, że nie ma nietrafionych. Też jako publicysta skonfigurowano tak przekaz, który był na tyle trafił w mój deficyt, który powieliłem, a z drugiej strony wykorzystywano moje cytaty po to, żeby jak gdyby zdewaluować moją jakość moich analiz, czy jakość moich informacji, szczególnie opisującą ten wschodni obszar, bo tym się zajmuję. Nie komentuję za dużo informacji dotyczących wewnętrznych, czy też europejskich, czy natowskich. Zajmuję się tylko i wyłącznie komentowaniem bardzo szczegółowym tego, co się dzieje na wschodzie. Natomiast nie ma osób nietrafionych. Są pewne mechanizmy, nawet ja znając te mechanizmy, które przedstawiałem naszym studentom, jaki jest kształt takich informacji, gdzie te symptomy można obserwować, jak się planuje taką operację z rosyjskiej perspektywy i jakie są te obszary, gdzie się wtłacza właśnie taką informację, żebyśmy ją powielili, nieświadomie tworzy się z nas zombie informacyjnego, które przelatuje. Wiesz, to są pewnego rodzaju emocje, bo jesteśmy zaangażowani politycznie, czy zaangażowani w jakąś sprawę, dodaje nam się pewien content, podbija się nam pewne rzeczy. Trzeba pamiętać, że po drugiej stronie jest przeciwnik, który ma bardzo dużą bazę naukowo-techniczną do tego, żeby nas analizować jako społeczeństwo i różne środowiska nawet, oddzielnie, a nawet osoby, które są kluczowe w pewnego na przykład, są opiniotwórcze w danym obszarze informacyjnym, więc one są analizowane. Pewnie ty, pewnie ja. Jestem przekonany, że jeżeli działamy w obszarze przekazywania informacji, jesteśmy tam na tablicy odpowiednio zainstalowani i odpowiednie operacje się w naszą stronę prowadzi. Nie wiem, czy ty miałeś takie poczucie, że ktoś czy coś, jakaś informacja specjalnie pobudza cię do pewnych działań i zainteresowała cię, a tak naprawdę ona mogła być tak skonfigurowana po to, żeby zareagował emocjonalnie, puścił to dalej. Także te wszystkie technologie są i jesteśmy atakowani. Nawet osoby, które z swojego zawodu powinny mieć większą odporność, ja mówię o sobie albo inne, i tak jesteśmy, w jakiś sposób nam się zdarza też dostać takim pociskiem informacyjnym. A wyobraź sobie osoby, które nie mają takiego przygotowania, które żywo reagują. Do tego dochodzi jeszcze kontekst demokratyczny naszego państwa, który pozwala nam funkcjonować i wyrażać swoje opinie, nawet bardzo skrajne, co nie jest zabronione, a wręcz to jest clue naszej przestrzeni. I niech tak będzie, pomimo wszelkich ryzyk i obciążeń. I to są ryzyka i te słabości, które z rosyjskiego czy białoruskiego punktu widzenia są naszymi słabościami. Ja uważam, że to są nasze atuty jako państwa, dlatego my się bardziej rozwijamy, my jesteśmy bardziej innowacyjni niż środowiska tak zamknięte i wzięte za pysk informacyjny, jak to jest w Rosji. Zresztą Rosja też prowadzi bardzo intensywne działania informacyjne wewnątrz swojego kraju, to już zupełnie jakaś inna historia jest. To jest też to jest propaganda i oczywiście pewnego rodzaju wojna informacyjna, czy też oddziaływanie informacyjne na swoje społeczeństwo.
I także jesteśmy atakowani pod tym względem na pewno i tutaj bez dwóch zdań ta polaryzacja, odpowiedni przekaz, a przede wszystkim bardzo dobre zasoby rosyjskie. Tutaj mówiłem, że osoby zajmujące się, czy tam zespół naukowców w jednym z instytutów socjologii na Uniwersytecie w Moskwie, który jakby jest jakimś przybudówką naukową służb wywiadowczych rosyjskich i samą Polską zajmuje się 1500 osób tylko, a naukowców, którzy przygotowują odpowiednie analizy, content, czytam niektóre gdzieś tam rzeczy, które gdzieś tam się uda w tym świecie rosyjskim pozyskać, dotyczące analiz naszego państwa, które jest rozbijane w zasadzie na atomy, się Rosjanie zastanawiają, jak funkcjonujemy, gdzie mamy deficyty, jak nami pogrywać, co jest dobre w naszym państwie, co jest złe, to trzeba im przyznać, że naukowcy mają taką tendencję, że starają się to wszystko po sobie poukładać. Naukowcy to nie jest propaganda, oni muszą poznać tą rzeczywistość, a dopiero później tą rzeczywistość, którą poznają naukowcy, odpowiednio konfigurują, mówię o rosyjskich. Oficer operacyjny wywiadu, który zajmuje się dezinformacją czy wojną informacyjną w odpowiednich strukturach wywiadowczych Federacji Rosyjskiej, odpowiedni content przygotowany przez tak wybitne rosyjskie głowy, które badają nasze środowisko, już trafia do nas, dlatego jesteśmy trafiani bardzo często. Jestem ciekaw trochę na marginesie nie o Polsce i Rosji, ale o Rosji i Stanach Zjednoczonych. Chciałbym bardzo zobaczyć ten zespół analityków, który pracuje przed wejściem Steve'a Witkowa na Kreml. Jak on jest, myślę, po prostu arcymistrzowie świata, jak tego człowieka, nieszczęśnika rozpracowali, że on wychodził po prostu zachwycony na kolanach. Igorze, bo tam są działania wywiadowcze, zdobywanie informacji, przekazywane do tych zespołów analitycznych. Jeszcze do tego dochodzi technologia, sztuczna inteligencja, odpowiednie walidowanie różnych rzeczy i sprawdzanie, weryfikowanie, odpowiednie zadaniowanie służb, które jakby weryfikują to wszystko. Dodatkowo cały zespół ludzi, analityków i operacyjnych, ale też tych analityków zewnętrznych, którzy pomagają i dają content zewnętrzny. Jeżeli to się wszystko sumuje, to masz naprawdę taką mieszankę, z którą bardzo ciężko walczyć i jeżeli wchodzi w te gniazdo szerszeni ktoś nieprzygotowany, no to jest bardzo łatwy do ogrania. Wróćmy na koniec do tego, co nas może czekać, z jakimi poza atakami informacyjnymi, dezinformacyjnymi, z jakiego typu innymi działaniami niekonwencjonalnymi Rosjan w najbliższych tygodniach, miesiącach możemy się spotkać? No na pewno dojdziemy, Rosja robi wszystko, żebyśmy byli przekonani, że nas zaatakuje i tu dam taką kontrowersyjną tezę, nawet nas atakując. To nie będzie jakiś sukces dla nich militarny, ale po to, żeby udowodnić, że mogą w stanie zagrozić naszemu bezpieczeństwu, naszemu rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i tak dalej, bo wojna to zawsze jest dla nas coś, co nas będzie hamowało w rozwoju, bo nikt nie będzie inwestował, nie będziemy budować nowych fabryk na wschodzie, bo to będą wszyscy się bali, że tam coś zaraz spadnie. No to są masę różnych rzeczy, które nasze państwo w ogóle państwa regionu będą musiały się zmierzyć. Do tego też trzeba budować odpowiedni potencjał, który będzie na tyle duży, żeby Rosja nie osiągnęła sukcesu militarnego, bo to nie to, że Rosja nas nie zaatakuje dlatego, że nie chce, tylko jakbyśmy byli na tyle słabi, to by na pewno zaatakował, więc musimy mieć ten potencjał na tyle duży. I po pierwsze żeby Rosja wiedziała, że sobie nie poradzi z tym militarnym uderzeniem, B, na tyle duży i na tyle, żebyśmy my jako Polacy się dobrze czuli, ale też żeby świat widział, że Polska jest bardzo dobrze przygotowana na każdy scenariusz, który sobie Rosja wymyśli. Przykład Korei Południowej, która jest krajem, który jest de facto w wojnie z Koreą Północną, ale to jest kraj, który kwitnie i gospodarczo, i cywilizacyjnie, i technologicznie, bo stworzył przeświadczenie, że jej siły zbrojne są na tyle dobrze przygotowane, żeby sprostać zagrożeniu, które jest generowane z północy. Więc my musimy
iść tą ścieżką trochę koreańską, więc z jednej strony będą na nas generowane duże zagrożenia, nawet z użyciem broni nuklearnej włącznie. Rosja na pewno będzie próbowała tym aspektem grać, tym bardziej, że strefa Bałtyku, tutaj ten rosyjski kierunek północno-zachodni, przypomnę, odtworzono nowy okręg wojskowy leningradzki, zmieniono trochę strukturę sił zbrojnych, po to, żeby generować projekcję tej agresji w tym kierunku. Rosja uważa za najbardziej wiarygodny pod względem straszenia nas, bo tam ma wszystkie atuty, których my nie mamy. My mamy oczywiście państwa, Szwecję, Finlandię, które weszły do NATO, to daje nam pewien sukces, ale to są też państwa, które nie miały armii ekspedycyjnych. To były armie i struktury państwa do obrony swojego terytorium, ale nie wspomagania na przykład, nie projektowania bezpieczeństwa, czy projekcji tego bezpieczeństwa na sąsiadów jako realnej siły. One projektują to bezpieczeństwo będąc w NATO, że już tego kraju Rosja łatwo nie podbije. To jest bezpieczeństwo bardziej geopolitycznie niż te militarne. Natomiast takim środkiem, który buduje taką projekcję siły, co Rosja na przykład opisuje, to jest Polska. Oni traktują Polskę jako zawias bezpieczeństwa w tym regionie, którego będzie ciężko wybić, ale można go osłabić na tyle, żeby decyzyjność była problemem, żeby rozwój sił zbrojnych, czy wszystkich elementów związanych z bezpieczeństwem, czy też mówiliśmy wcześniej o służbach kontrwywiadowczych czy wywiadowczych, czy nasze podejście polityczne, czy nasze zacieświeżenie polityczne powoduje to, że nasza decyzyjność będzie trudna, czy my wewnętrznie stwierdzimy, że no nie możemy pójść do lekarza, bo wydajemy na czołgi, to będzie, to będzie wszystko podbijane w tej wojnie informacyjnej, cały zasób odpowiednich osób po stronie rosyjskiej, białoruskiej będzie pracował, chociaż raczej rosyjskiej niż białoruskiej, będzie pracował po to, żeby nam tą erozję wprowadzać. Takie państwo, nawet jeśli będzie miało potencjał, a nie będzie miało woli i decyzji z tego potencjału korzystać, no to będzie dla Rosji idealnym rozwiązaniem do osiągania sukcesów na innym polu. Bo tak naprawdę kraje tego regionu będą bardzo często w różnych sytuacjach patrzeć, jak my się zachowamy. To samo było z początkiem wojny w Ukrainie. To nasze zachowanie Polaków i państwa przesądziło o tym, że ta Ukraina dalej walczy. Tak. I to jest takie odważne moje stwierdzenie, ale mam na to swoje jak gdyby argumenty. A na ile możemy się obawiać ataków na infrastrukturę krytyczną? Takich nie wprost, że nie wiadomo, kto to zrobił, prawda? Nie, że przyleci samolot i bombowiec, który coś tam zrzuci, ale że doprowadzi do jakichś poważnych turbulencji w energetyce na przykład. No ten plankton operacyjny, on cały czas będzie, cały czas będzie spamował. Będzie walka z wiatrakami. Jedną grupę zostanie wiatrakami też mogą. Dosłownie. Tak, oczywiście. Dosłownie. Jedną grupę kontrwywiad zlikwiduje, będzie powstawały następne. Chodzi o to, żeby utrudnić służbom rosyjskim, białoruskim budowanie takiego potencjału, które będzie uderzało w naszą infrastrukturę, bo tak naprawdę ta infrastruktura służy tylko i wyłącznie do przekazu niezdolności naszego państwa do ochrony obywateli i państwa. I to powoduje to, że mamy małe zaufanie do służb, do ministra koordynatora, do premiera, czy w ogóle do klasy politycznej, która nie potrafi się dogadać, żeby to wszystko ogarnąć na tyle, żebyśmy byli odporni na tego typu oddziaływanie. Rosja będzie cały czas tym grała, ma na tego odpowiednie struktury, ma to wpisane w prawo swoje, że może coś takiego robić, ma to wpisane w doktryny, ma całe dziesięciolecia, nawet wieki doświadczeń w działaniu, bo jak popatrzymy na historię, Rosja więcej zdobywała terenu nie wojną, a właśnie takimi działaniami zakulisowymi, niż działaniami wojennymi. Oczywiście działania wojenne były wtedy wykorzystywane przez Rosję, czy Cesarstwo Rosyjskie, czy Sowietów, tylko wtedy, kiedy czuli, że mają siłę nad kimś, kto nie ma możliwości się przeciwstawić, to wtedy tą siłą wygrywali. Ale te wszystkie wojny, gdzie Rosja prowadziła długotrwale, to zawsze kończyły się dla Rosji tragicznie różnymi wewnętrznymi zmianami, czy też rozpadami, czy innymi tragicznymi rzeczami dla Rosji. Dlatego ta wojna
w Ukrainie też jest dla Rosji bardzo, bardzo niebezpieczna w dłuższej perspektywie. Natomiast na pewno wobec nas będą stosowali te działania doprowadzające do erozji naszego postrzegania sprawczości naszego państwa jako całości. Niezwykła, fantastyczna opowieść, analiza. Bardzo Ci, Maćku, dziękuję. Jeśli Państwo chcecie na żywo posłuchać pułkownika Korowaja, zapraszam do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Możecie wejść na stronę, już teraz zostawić swój adres mailowy, powiadomimy Was, kiedy już zacznie się rekrutacja do kolejnej edycji. Maćku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia na wykładach. Tak jest, do zobaczenia. I zapewne tu też w Układzie Otwartym, a zobaczymy się też niedługo w Łodzi, gdzie będziemy wspólnie występować w panelu na podobny temat na Igrzyskach Wolności. Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo Państwu. Zachęcam do wspierania Układu Otwartego, bo dzięki wsparciu patronom takie rozmowy mogę przeprowadzać. Niezwykle ważne jest Wasze wsparcie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy to czynią. Zapraszam również do Szkoły Przywództwa. Pozdrawiam, do zobaczenia.